Cześć, tutaj Przemek, fajnie, że tu jesteś. Kryzys w branży IT. Bardzo dużo ostatnio o tym słychać, dużo się o tym mówi. Ja dzisiaj postanowiłem zabrać głos w tej dyskusji. Myślę, że jest masa fajnych informacji na rynku na ten temat, ale jest też bardzo dużo spekulacji. Dlatego chciałem Was dzisiaj trochę uspokoić, trochę opowiedzieć o tym, jak to wygląda od kuchni, z punktu widzenia firm, które z technologią pracują i przede wszystkim osoby, która w branży już jest wiele, wiele lat. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Ja chciałbym się dzisiaj skupić tak stricte na branży IT. Aspektów kryzysu zbliżającego się, zaczynającego się jest bardzo dużo, ale dzisiaj to będą takie praktyczne, operacyjne informacje stricte z tej branży i głównie z punktu widzenia firm z Polski. Cofnijmy się na chwilę do pandemii, te 2 lata temu, jeszcze trochę wcześniej i zastanówmy się, jaki wpływ ta sytuacja miała właśnie na tę branżę, czyli nie poruszamy wszystkich aspektów, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o geopolityce, polityce, o historii, jakichś makroplanowaniach, rozmawiamy stricte o tej branży, o tym wąskim wycinku. Moim zdaniem najbardziej tak w kontekście ekonomicznym dało się odczuć zamrożone i utrudnione łańcuchy dostaw. Czyli użytkownik końcowy, ten klient końcowy w większej części z krajów wysoko rozwiniętych, bo to właśnie te kraje są głównymi klientami firm technologicznych z Polski, czyli głównie o tych rynkach będziemy rozmawiać, to ci konsumenci pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna odczuli to, że nie mają czegoś dostępnego na wyciągnięcie ręki. Że zakupienie danego produktu, który jest im albo bardzo potrzebny do życia, albo trochę, albo w ogóle, ale do tej pory każda z tych kategorii była mega łatwa do zaspokojenia, po prostu wchodziłem na stronę, kupowałem, miałem, no to że w każdej z tych kategorii są potężne utrudnienia, żeby ten produkt dostać. Co znaczy, że zmieniło się myślenie tych klientów końcowych, użytkowników końcowych. Bo już na drugi plan zeszło to, w jaki sposób ja nabywam jakąś usługę, jakiś produkt. Wcześniej to było bardzo ważne. Ludzie narzekali, albo ta aplikacja nieładna, albo nie ten user experience, albo za dużo razy muszę kliknąć i tak dalej. No a nagle się okazało, że cała uwaga klienta skupia się właśnie na samym produkcie, czy już nie na tym wszystkim dookoła. To oczywiście nadal pozostało ważne i oczywiście po pandemii zaczęło pomału wracać pewnie nie w to miejsce, gdzie było wcześniej, ale dość wysoko, jeżeli chodzi o jakość pozyskania samego dobra czy usługi, ale to sam produkt stał się królem w tej sytuacji, stał się najważniejszy. A zastanówmy się, co się dzieje teraz. Takim głównym hashtagiem dookoła całej sytuacji związanej ze zbliżającym się kryzysem jest inflacja. Co to jest inflacja? Spadek wartości pieniądza w czasie, czyli za te pieniądze, które mamy dzisiaj, jutro już kupimy mniej. Czyli tak de facto zobaczcie, w jaki sposób to oddziałuje znowu na tego użytkownika końcowego, na tego klienta końcowego. On znowu się zastanawia, kurczę, czy mnie w ogóle stać na ten produkt, czy on jest dla mnie dostępny. To jest powtórzenie tej sytuacji z pandemii. Wtedy on nie był fizycznie dostępny, teraz może nie być dostępny finansowo. A nawet jeśli jest, to i tak te wszystkie głosy dookoła, to jak bardzo zbliża się, jak duży zbliża się kryzys, jak duża fala idzie, powoduje, że nawet jeżeli kogoś stać nadal na ten produkt i to może być coś małego, to może być coś dużego w stylu dom, samochód, wakacje, jacht, no to on się zaczyna zastanawiać, czy to na pewno jest dobry wybór, żeby teraz taki produkt kupować. Więc jakby sumując te sytuacje, które wydarzyły się niedaleko od siebie w czasie, no to znowu umacnia się takie przekonanie, co jest tak naprawdę dla mnie ważne. I czy ja na pewno tego konkretnego produktu potrzebuję. Więc zwróćcie uwagę, co się dzieje. W sytuacji pandemii niedobór produktów z takiego psychologicznego punktu widzenia użytkownika końcowego powoduje, że ceny tych produktów idą do góry, bo oczywiście popyt przewyższa podaż. Pojawia się bardzo dużo miejsca na spekulacje, pojawia się miejsce na to, że ludzie na przykład kupowali samochody tylko po to, żeby za pół roku odsprzedać opcję na to nowe auto komuś innemu, a oni tak naprawdę nigdy tym autem jeździć nie chcieli. Więc oczywiście tutaj kwitnie tego typu rynek, ale znowu u ludzi wytwarza to taką barierę ochronną, zapala taką czerwoną lampkę, czy na pewno to jest dobry moment na zakup tego produktu, czy ja na pewno tego produktu w ogóle potrzebuję. No i teraz ta sytuacja związana z inflacją i te wszystkie głosy dookoła jeszcze to uczucie potęgują. I teraz z punktu widzenia rynku, jeżeli konsumenci myślą w ten sposób, czyli następuje takie wstrzymanie, takie defensywne podejście do zakupów,
następuje ewidentnie zmniejszenie zakupów, no to producenci różnego typu dóbr, towarów, dostawcy usług zaczynają się zastanawiać, to czego ten nasz konsument potrzebuje, czego nasz klient potrzebuje, bo może niekoniecznie potrzebuje kolejnej innowacji, może niekoniecznie potrzebuje, żeby nasz produkt nabyć w jeszcze bardziej ciekawy sposób i żeby go tam jeszcze bardziej po tym uszku pomiziać, a może on po prostu potrzebuje tego produktu dostarczonego na czas, w ogóle dostarczonego, a może potrzebuje go taniej. Więc zwykle takie zahamowanie zakupów na rynku powoduje zahamowanie również inwestycji. W związku z czym, patrząc na cały taki łańcuch, nazwijmy to pokarmowy, firmy z zakresu technologii, one są dość daleko w tym łańcuchu, one są praktycznie na końcu, dlatego że IT jest taką, powiedzmy, branżą wtórną. IT nie istnieje bez innych branż. IT zawsze operuje w ramach jakiejś domeny, w jakiejś branży, w medycynie, w finansach, w retailu i tak dalej, tak? No i jeżeli firmy, które w tych branżach operują, mają ten fizyczny produkt, dostarczają te takie korowe usługi i dobra, widzą takie zahamowanie i sami hamują inwestycje, no to pierwsze co odcinają, no to właśnie innowacje. Takie innowacje, które miałyby na celu poprawienie jakości obsługi klienta i tak dalej. Oni wtedy będą myśleć o innowacjach kosztowych, o optymalizacji kosztów, będą myśleć o wejściu na nowe rynki albo opanowaniu jakiejś niszy, której do tej pory nie mieli, albo byli tam słabi, a widzą w niej przyszłość. Więc będą myśleć w bardzo takich bazowych kategoriach i będą odcinać te inwestycje, z których żyją właśnie firmy technologiczne. Do tego zastanówmy się chwilę nad sytuacją, która dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych, która, jak się okazuje, ma ogromny wpływ również na Europę, a na Polskę to już w ogóle. Dlatego, że w Polsce jest bardzo dużo firm software'owych, które ze Stanami współpracują, więc ich klienci są w tym momencie narażeni na bardzo duży kryzys. Stany to jest ogromny rynek i ogromna akumulacja kapitału. Jest tam bardzo duże zagęszczenie funduszy inwestycyjnych. Jedno z największych skupisk gotówki na świecie. I teraz te fundusze inwestycyjne inwestują w startupy. Przez ostatnie lata to po prostu to były góry złota. Było bardzo dużo gotówki na rynku. Ona była stosunkowo tania, więc łatwo było inwestować, przeinwestowywać w masę startupów, bo te pieniądze po prostu były, one się dość łatwo zwracały, dlatego że rynek był bardzo chłonny, ludzie mieli pieniądze, ludzie dużo wydawali. No i weszliśmy właśnie teraz w ten okres, w którym jesteśmy. I co się dzieje? Fundusze inwestycyjne, przedstawiciele tych funduszy już parę miesięcy temu zapowiadali, że ta gotówka będzie obcinana. Dzisiaj się szacuje, że tak naprawdę te przyszłe inwestycje zostały już obcięte o ponad 50%. Jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia startupu, który o te pieniądze zabiegał w kolejnej rundzie inwestycyjnej. Startup działa tak, że jest firmą, która jeszcze nie stoi na nogach. Jest totalnie zależna finansowo od inwestorów, oczywiście od masy innych rzeczy też, stricte finansowo. I to, jak startup działa, to jest taka obietnica tego, gdzie my wylądujemy do kolejnej rundy. Zbliża się kolejna runda inwestycyjna, kolejne zebranie kapitału z rynku, no i obiecujemy, że dolecimy jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. No i w tym momencie zarządzający funduszami inwestycyjnymi powiedzieli: drogie startupy, koniec zabawy. Już nie lećcie wyżej, teraz skupcie się na tym, żeby zoptymalizować wasze operacje, żeby zoptymalizować koszty, dlatego że już więcej tych pieniędzy nie będzie. Będą, ale oczywiście będą dużo mniejsze. No i te startupy zaczęły optymalizować swoje operacje i zaczęły globalnie zwalniać. Czyli #layoffs. Polecam pośledzić sobie ten hashtag, bardzo dużo tam jest informacji we wszystkich serwisach, portalach społecznościowych i powstała taka strona, która kumuluje, zbiera informacje na temat tego, jakie firmy, ile osób pozwalniały. To jest layoffs FYI, layoffs.fyi. I tam w tym momencie to już jest wskazane w dziesiątkach tysięcy, zdaje się na dzisiaj około 50 tysięcy zwolnień globalnie. A teraz zastanówmy się chwilę, czy to rzeczywiście oznacza kryzys w branży IT. Dlatego, że ja przede wszystkim rozmawiając z masą firm, z masą osób w ostatnim czasie, a zaznaczę, że mam fantastyczną możliwość porozmawiać na ten temat z przedstawicielami, z zarządzającymi, z właścicielami małych firm, małych agencji i bardzo dużych firm. Więc ten przekrój rynku widzę dość szeroko i to, co
rzuca mi się w oczy, to są dwa trendy. Pierwszy to jest trend związany właśnie ze startupami, czyli skończył się tani pieniądz na rynku, skończyło się finansowanie, więc startupy zaczęły już trochę niżej celować. No i pierwsze co odcinają, no to zewnętrznych dostawców, później się przegrupują, przemyślą, może do tego wrócą, może nie i tak dalej. Na pewno się dużo w tym obszarze pozmienia. Natomiast rzeczywiście beneficjentami tej straty i tego kłopotu są firmy dostarczające usługi programistyczne. No i w Polsce jest oczywiście masa takich firm i masa tych firm, tak jak wcześniej wspomniałem, dostarcza usługi do Stanów, które w tym momencie są bardzo newralgicznym rynkiem, jeżeli chodzi o te sytuacje. A drugi taki trend, który widzę, no to są właśnie te firmy dostarczające usługi programistyczne. No i teraz tu możemy sobie ich wymienić kilka rodzajów, bo mamy software house'y, które dostarczają konkretne, dedykowane, takie szyte na miarę produkty cyfrowe dla firm typu startupy, korporacje i tak dalej, dla ich odbiorców, klientów. Ale mamy też agencje staffingowe, które po prostu robią outsourcing ludzi, którzy z kolei pracują przy takich produktach cyfrowych, ale już po stronie klienta. W Polsce mamy masę właśnie tego typu agencji staffingowych. One bardzo często też siebie nazywają software house'ami, ale o tym jeszcze nagram kiedyś osobny odcinek. No i właśnie tego typu agencje, no to rzeczywiście pierwsze dostaną po tyłku, dlatego że jeżeli ich klient, czyli ten startup, który jest narażony na to obcięcie finansowania, obcina usługi, które kupuje od swoich dostawców, no to właśnie taka agencja nagle się dowiaduje, że ma 20 osób, które są bez projektu. No i co tu robić? Zwalniać taki 20-osobowy zespół, który siedzi w tym momencie na tak zwanej ławce, no to jest czysty koszt dla firmy. Duże obciążenie finansowe dla agencji. To nie jest tak, jak mamy produkt, że marże są kilkudziesięcioprocentowe, one są znacznie mniejsze, to są firmy usługowe, więc to jest potężny kłopot dla firmy. No i się zaczyna, no to ktoś tam zwolni, no to już rynek o tym mówi, a w tej firmie jest źle, no to się robi jeszcze gorzej, ktoś nie chce z nimi współpracować, a to kryzys i to wszystko się napędza. No i dochodzę do tego miejsca, gdzie właśnie chcę powiedzieć, że kryzys jest taką, może nie samospełniającą się, ale w tym wypadku samonapędzającą się przepowiednią. Dlatego, że im więcej się o tym mówi, im więcej słyszymy, że właśnie tego typu ruchy się dzieją na rynku, no to sami sobie dopowiadamy, że idzie kryzys, no to znowu nie będziemy wydawać, nie będziemy kupować i tak dalej. I to wszystko się tak strasznie nakręca. Natomiast czy to rzeczywiście jest kryzys? Tak do sedna sprawy. Ja bym tego kryzysem nie nazwał. Zbliża się potężna zmiana na rynku, to jest nieuniknione, ale technologia zawsze będzie potrzebna i nadal jest tak, że ludzi, którzy technologię tworzą, dostarczają, jest znacznie mniej niż tego potrzeba. To, co się wydarzy, to na pewno będziemy widzieć potężne przesunięcia na rynku, bo pamiętajmy o tym, że są firmy, które dostarczają oprogramowanie w postaci gier, rozrywki, które po prostu tworzą produkty, które nie są aż tak istotne dla użytkownika końcowego, dla konsumenta. One fajnie, że są i jeżeli wszystko idzie dobrze, to mają ogromne wzięcie na rynku, ale jednak są też firmy, jest ich masa, które tworzą oprogramowanie, tworzą rozwiązania dla transportu, dla produkcji, automatyzują procesy biznesowe, optymalizują koszty i tak dalej. I te firmy najprawdopodobniej przez kolejne lata będą bardzo mocno rosnąć. Na pewno nastąpi też kumulacja kapitału, kumulacja operacji wokół większych jednostek, czyli oczywiście jak zwykle większe ma łatwiej, więc większe firmy prawdopodobnie szybciej na tym zarobią i one będą jeszcze wchłaniały te mniejsze, które będą odczuwały ten switch na rynku, tą zmianę, no i rzeczywiście staną się częścią tej większej organizacji. Ta konsolidacja rynku postępuje i to jest nieuniknione i to bardzo mocno widać. Także przed nami potężna zmiana na rynku technologicznym, ale ja bym tego nie nazywał kryzysem w branży IT. Bardzo dużo firm w tym momencie zarabia na tej sytuacji. Jest masa firm, które rosną, które naprawdę potężnie rosną, które się bardzo dobrze mają i będą się miały jeszcze lepiej przez kolejne lata. Także na spokojnie, nie panikujmy, nic strasznego się nie dzieje. Będą się działy przesunięcia, transfery, połączenia, szczególnie wśród mniejszych firm, ale to naprawdę nie oddaje całości rynku technologicznego, więc pamiętajmy o tym, żeby do sprawy podchodzić ze spokojem. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!